Teraz rozbudujemy nasz projekt tak, aby działał z wykorzystaniem RAG. RAG, czyli generowanie wspomagane wyszukiwaniem. Jest to metoda, gdzie nasz model przed wygenerowaniem odpowiedzi najpierw wyszuka istotnych informacji w dostarczonych mu przez nas dokumentach. Najpierw przeszuka PDF-y, które mu dostarczymy, lub przeszuka jakąś bazę danych, którą mu zaimplementujemy. Chcemy, aby nasz RAG obsługiwał bazę danych z wykładami w formacie PDF, a czat odpowiadał tylko i wyłącznie z wiedzy tego wykładu. Wykłady chcemy trzymać w formacie JSON. Taki format przyjęliśmy, aby można łatwo było go podejrzeć i zobaczyć, co rzeczywiście znajduje się w tej bazie danych. Chcemy mieć możliwość usuwania, dodawania pliku do bazy lub wyświetlania plików w bazie. Użytkownik powinien mieć możliwość zadania pytania do konkretnego wykładu, np. czat, ID wykładu oraz pytanie. Kolejne rozszerzenie naszego czata to wygenerowanie funkcji chat auto, gdzie algorytm sam znajdzie właściwy wykład i podając odpowiedź wskaże, w którym wykładzie ją znalazł. I parę szczegółów, w jaki sposób ta funkcja ma działać. Tutaj mamy nasz kod, który odpowiada za realizację naszego podstawowego RAG-a. Na początku ustawiamy ścieżkę do naszej bazy danych i ustawiamy ścieżkę do modelu. Tutaj mamy prąd systemowy, taki sam jak w poprzedniej wersji programu. Następnie mamy inicjalizację modelu Llama, gdzie zwiększymy liczbę tokenów zarezerwowanych na przetworzenie prompta oraz naszego zapytania, ponieważ teraz nasz prompt będzie znacznie większy, gdyż będzie zawierał elementy naszego wykładu. Tutaj tworzymy sobie bazę danych. Na początku jest ona całkowicie pusta. Tworzymy pewne podstawowe funkcje do zapisu bazy danych. Tutaj odczytujemy bazę z dysku. Jeżeli ona istnieje, to ją ładujemy. Jeżeli nie, to ją zerujemy. Kolejna funkcja ma na celu nieco wyczyszczenie naszego tekstu, czyli na przykład usunięcie pustych lub podwójnych spacji. Funkcja Extract Text from PDF korzysta z biblioteki PDF Reader i ma na celu odczytać tekst z dokumentu PDF. Funkcja Chunk Text ma na celu podzielić nasz tekst na chunki. W tym przypadku chcemy, aby rozmiar chunka wyniósł 400 i aby chunki nachodziły na siebie z uwzględnieniem 50 słów. Kolejna funkcja to Add Lecture, czyli funkcja, która ma na celu dodać wykład do naszej bazy danych. Wskazujemy tutaj ścieżkę do pliku z wykładem w formacie PDF oraz nadajemy tytuł do wykładu. Odczytujemy tekst z PDF-u funkcją Extract Text from PDF, czyścimy go, dzielimy na chunki, przypisujemy ID do naszego wykładu. W tym przypadku użyjemy funkcji UUID, czyli uniwersalny, unikalny identyfikator, który zwróci ID naszego wykładu jako 32-znakowy, 16-kowy kod. Nasz wykład z ID, tytułem, opisem pliku, tekstem oraz podziałem na chunki zostanie dodany do naszej bazy danych, która następnie zostanie zapisana i przeindeksowana na podstawie wskazanego ID wykładu. Funkcja List Lectures wyświetla wykłady znajdujące się w naszej bazie danych. Funkcja, która odbudowuje indeks wyszukiwawczy dla naszego RAG-a, czyli przygotowuje dane do szybkiego wyszukiwania odpowiednich chunków na podstawie zapytań użytkownika. Funkcja ta korzysta z All Chunks, czyli listy wszystkich fragmentów tekstu, z wszystkich wykładów. Chunk Index Map, czyli mapuje, który chunk pochodzi z którego wykładu. Chunk Matrix, czyli macierz wektorów wszystkich chunków, czyli chunków przekonwertowanych do wektorów liczb.
I użyjemy tutaj jeszcze Vectorizer, czyli model, który używany jest do wektoryzacji, czyli generowania wektora liczb z tekstu. Celem tej funkcji jest dodanie tekstu chunku do allChunks, zapisanie jego pochodzenia, czyli ID wykładu oraz indeks chunku w naszej liście chunk index map. Dzięki temu system będzie mógł powiedzieć, że najlepiej pasuje chunk numer 5 z wykładu pierwszego. Jeżeli wymagane modele oraz obiekty nie są zainstalowane w naszym systemie, wówczas następuje zwykłe wyszukiwanie dopasowania chunków po słowach. W efekcie nasza macierz będzie zawierała liczbę chunków oraz liczbę cech, czyli wag na każdy chunk. Kolejna funkcja ma na celu zwrócenie najbardziej pasujących chunków danego wykładu. Zwrócić ma top K, czyli w tym przypadku 3 najlepsze wyniki na podstawie naszego zapytania. Funkcja ta będzie bazowała na konkretnym wykładzie wskazanym przez Lecture ID. I znowu, jeżeli nie mamy odpowiedniego modelu, wyszukiwanie polega na tym, że rozbijamy zapytanie na słowa i liczymy, ile słów z zapytania występuje w każdym chunku. Score w tym przypadku jest to liczba słów wspólnych między zapytaniem a chunkami. Następnie sortujemy chunki według największego dopasowania i zwracamy top K, czyli 3 najbardziej dopasowane chunki. W przypadku, gdy korzystamy z modelu wektoryzującego, wówczas nasze zapytanie jest transformowane do wektora, natomiast filtracja chunków należących do danego wykładu odbywa się za pomocą podobieństwa kosinusowego w postaci wektora podobieństw i im wyższa wartość w naszym wektorze, tym bardziej chunk pasuje do pytania. Następnie sortujemy wyniki i usuwamy te chunki, dla których wartość dopasowania wynosiło 0. Główna funkcja naszego czatu to Chat with Lecture, czyli funkcja, która umożliwia nam rozmowę z naszym wykładem. Na początku pobieramy wykłady z baz danych, pobieramy najtrafniejsze fragmenty wykładu bazując na prompcie użytkownika i w ten sposób budujemy kontekst systemowy. Następnie tworzymy wiadomość, która trafi do naszego modelu językowego, w której umieszczamy prompta systemowego oraz wiedzę pobraną z wykładu. Dodatkowo dołączamy pytanie użytkownika przesłane do funkcji jako parametr. W tej wersji nie mamy historii czatu. Kolejna funkcja to Chat Auto, czyli funkcja, która automatycznie wyszukuje właściwego wykładu i obsługuje format wysłania bezpośrednio zapytania do naszego czata, a czat już sam rozstrzygnie, z którego wykładu powinien pobrać wiedzę, aby odpowiedzieć na nasze pytanie. W tym celu należy oszacować podobieństwo naszego zapytania do chunków pobranych z wykładów. Mechanizm ten jest bardzo prosty, ponieważ on tylko pobiera chunki pasujące do każdego z wykładu, a następnie przypisuje score jako liczbę chunków, które zostały skojarzone z naszym zapytaniem. Czyli im więcej dany wykład zwrócił chunków pasujących do naszego zapytania, tym większy score otrzymuje ten wykład. Szacujemy, który wykład pasuje najlepiej do naszego zapytania. Jeżeli zapytamy naszego czata o coś, co jest niezwiązane z naszym wykładem, czat nie będzie odpowiadał. Dalej już przekierujemy nasze zapytanie do funkcji Chat with Lecture. Dodatkowo zwrócimy informację, w którym wykładzie dana informacja została odnaleziona. Na koniec mamy prosty interfejs do zarządzania, gdzie możemy dodać wykład podając ścieżkę oraz tytuł, usunąć, wylistować, porozmawiać z konkretnym wykładem lub skierować zapytanie do wszystkich wykładów, wykorzystując nasz mechanizm automatycznego dopasowania wykładu do naszego zapytania. Tak wygląda uruchomienie naszego podstawowego RAGa.
Na początek wylistujemy wykłady. Widzimy, że nie mamy w bazie danych żadnych wykładów, dlatego dodamy pierwszy wykład. Pierwszy wykład jest poświęcony tematyce sztucznej inteligencji, dlatego nazwę go jako SI. Dodamy również drugi wykład. Drugi wykład poświęcony jest algebrze liniowej, nazwę go Matmo. Teraz widzimy, że jeden i drugi wykład zostały dodane do naszej bazy. Tutaj mamy plik z naszą bazą. Można podejrzeć, jak wyglądają chunki i w jakiej formie dane są przechowywane. Teraz skierujemy zapytanie bezpośrednio do wykładu pierwszego i tutaj mamy wygenerowaną pełną odpowiedź prosto z naszych notatek. Możemy również zadać pytanie do wszystkich wykładów, na przykład co to jest układ równy liniowy.